Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Dzisiaj żydowski Broadway. Jesteśmy w sercu żydowskiego Kazimierza, ulica Szeroka. Pokażę wam 5 synagog, które się tutaj znajdują. Obecnie jest wszystko wyciszone, więc postaram się ożywić te miejsca. Dziękuję wam pięknie za subskrypcję, polecenia mojego kanału, oglądanie w całości moich vlogów, także tych poprzednich. Słuchajcie, jesteście wielcy. Dziękuję wam pięknie i zapraszam już do kolejnej części. Uwaga, lecimy! Na początku ulicy Szerokiej wznosi się kamienny mur starego cmentarza żydowskiego przy synagodze Remu. Do XVIII wieku plac ten zwany był Wielką Ulicą. Ulica Szeroka ma taki charakter. W okresie istnienia miasta żydowskiego był to centralny plac spełniający funkcję rynku miejskiego. W późniejszym okresie, aż po pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej, było to jedno z najruchliwszych miejsc handlu ulicznego w Krakowie. Z kolei już w latach 90. ulica zmieniła swój dawny sakralno-mieszkalny charakter, stając się stopniowo lokalnym centrum kawiarniano-hotelowym, nastawionym na turystykę związaną z żydowską przeszłością dzielnicy. W XIX wieku większość zamożniejszych Żydów przeniosła się do innych dzielnic Krakowa. Tu pozostała żydowska biedota. Spójrzmy, dawny sklepik krawca, stolarza, sklep spożywczy, towary galanteryjne i kupiec. A tu siedzi zamyślony Jan Karski. W latach okupacji wizytował getta, obozy koncentracyjne. Pojechał z misją do prezydenta Roosevelta. Powiedział mu: panie prezydencie, przetnij szlaki kolejowe do obozów koncentracyjnych. Otrzymał odpowiedź: widziałem, że rolnictwo się wspaniale rozwija. Potrzebujecie więcej drewna na budowę baraków dla stajen końskich? Widzimy, Rotary Club między innymi sponsorował ten pomnik przed paru laty. A to wejście do synagogi Remu i cmentarza renesansowego. Tutaj ten unikatowy zespół sztuki sakralnej z początku XVI wieku pełni pełną rolę ośrodka życia religijnego krakowskich Żydów aż po dziś dzień. W synagodze odbywają się sobotnie i świąteczne nabożeństwa, a cmentarz odwiedzany jest przez pobożnych Żydów z całego świata, pragnących pomodlić się nad grobami słynnych krakowskich rabinów, uczonych i wybitnych seniorów gminy. Jak przed laty, jak i dziś najwięcej pielgrzymów przybywa na stary cmentarz w rocznicę śmierci najsłynniejszego z polskich rabinów Mojżesza Izerlesa, zwanego Remu, zgodnie z kalendarzem żydowskim przypadającym na 18 Jar, kwiecień-maj. A tu ławeczki i pomnik upamiętniający Żydów żyjących przed II wojną światową na Kazimierzu, w języku polskim, angielskim i hebrajskim. Błękitna gwiazda Dawida. I zwróćcie uwagę na niewielki zielony skwer. To prawdopodobnie najstarszy cmentarz żydowski na Kazimierzu, który powstał już przed 1560 rokiem. Był otoczony wysokim murem aż do czasów II wojny światowej. Chowano na nim Żydów samobójców. Płotek z 7-ramiennym świecznikiem. Obejdziemy sobie dookoła. W czasie okupacji hitlerowskiej naziści rozpoczęli
demolowanie cmentarzy żydowskich i tutaj ten pobliski cmentarz Remu, macewy zostały użyte do plastrowania ulic. Jeden z SS-manów został trafiony przez piorun, kiedy dotknął macewy rabina Remu. W tym momencie zaprzestano dalszych niszczeń właśnie tej rodziny Remu. Grupa rodziny rabina Remu została nietknięta. A tu w tym skromnym, malutkim, jednopiętrowym domku urodziła się królowa kosmetyków Helena Rubinstein. Przeżyła zawód miłosny i musiała wyemigrować do Australii. Tam otwarła swój pierwszy zakład kosmetyczny, w którym furorę zrobił ziołowy krem jej matki przywieziony z Krakowa, a potem kosmetyki HR Helen Rubinstein. Zobaczmy obok też hotel. Jesteśmy w głębokim, ciemnym dziedzińcu synagogi Wolfa Poppera, zwanego Bocianem. Tu osadzona tuż przy murach miejskich prywatna fundacja Wolfa Poppera, jednego z najbogatszych kupców i finansistów żydowskich w ówczesnym Krakowie. Ze względu na niewielkie rozmiary potocznie nazywano ją Małą. A to dawny budynek dawnej łaźni rytualnej, mykwy. W podziemiach zdarzył się pewien wypadek. Drewniana podłoga załamała się pod 7 Żydówkami, utonęły i przeniesiono mykwę w inne miejsce, organizując tutaj hotel. Znamienici goście zatrzymywali się tutaj, jak Steven Spielberg, Roman Polański czy książę Karol. Tutaj też działał najstarszy klezmer Krakowa, Leopold Kozłowski. Za momencik zobaczymy jego fotel, w którym przesiadywał. Miałem przyjemność poznać go. O właśnie, Leopold Kozłowski i romantyczne, renesansowe wnętrze restauracyjki. Zobaczmy tutaj znamienici goście wizytujący. Klezmer Heuss, Steven Spielberg, Roman Polański i książę Karol. A tu Ariel, restauracja i galeria zarazem. Co wieczór grają tutaj na żywo galicjanerzy, zespoły klezmerskie. Słowo klezmer to wędrowny żydowski muzyk, który wędrował ze sztetla do sztetla, czyli z miasteczka do miasteczka w Galicji i bawił nie dłużej niż 2 noce, aby nie nadwyrężać gościnności. Gość to niczym ryba, nie powinien dłużej pozostawać w danym miejscu. Stara synagoga jest to najstarsza z synagog zachowanych w Polsce. Wprawdzie jej architektura ukształtowana została w epoce renesansu, to jednak pod względem kompozycji przestrzennej ma wyraźny związek z gotykiem. Pierwotna synagoga została zbudowana w tym miejscu prawdopodobnie już na początku XV wieku, jako pierwsza ze znanych nam synagog kazimierskich.
Wschodnią ścianą przyparta została do miejskiego muru obronnego. Była wówczas to tylko synagoga mężczyzn, prostokątna, dwunawowa hala z krzyżowo-żebrowym sklepieniem wspartym na 2 filarach. A za chwileczkę wam pokażę, gdzie było sekretne wejście dla kobiet, ponieważ kobiety nie mogą się modlić wspólnie z mężczyznami, więc ten trójkątnym dachem część pomieszczenia synagogi to tak zwany Ezrat Nashim. To właśnie ta część. Podczas II wojny światowej synagoga została przejęta przez niemiecki urząd powierniczy i używana jako magazyn. W nieustalonym bliżej czasie magazyn został zlikwidowany, a jej sklepienie prawdopodobnie celowo zniszczone. I tu jeszcze wyłania nam się synagoga Natana Spiry, Megale Amukot, słynnego autora. No, ale to już jest jeszcze inna bajka. Tutaj za mną 5. synagoga, ale to już też w innym odcinku o kolejnej ulicy Kazimierza. Dziękuję wam pięknie za uwagę, że wytrwaliście, oglądaliście cały vlog. Jesteście wielcy. Dziękuję za subskrypcję, polecenia mojego kanału i oczywiście pytania, jeszcze raz pytania. Dziękuję wam pięknie i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.